Państwu, witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nagrywamy jak zwykle w Arena Gliwice. Naszym gościem jest dziś prezes spółki CE Group, która przyjęła sobie motto Creative Engineers. I chyba patrząc na jej osiągnięcia i metody, jakimi się posługuje, można się z tym zgodzić, bo niewiele jest takich młodych polskich firm, które na rynku projektów instalacyjnych tak dobrze radzą sobie z narzędziami BIM i metodyką BIM. Poznajmy Radosława Radzieckiego. Cześć Marku. Cześć. Zapraszam. Dziękuję za zaproszenie. Radku, chyba nie obraziłeś się, że powiedziałem, że jesteście młodą firmą. Nie wstydzimy się tego. Ale jak w kilku zdaniach potwierdzisz, że rzeczywiście jesteście kreatywnymi inżynierami? Jesteśmy rzeczywiście młodą firmą, istniejemy od 2009 roku. Natomiast można powiedzieć, że młodą i doświadczoną. To brzmi jak truizm, natomiast to nasze doświadczenie na pewno jest poparte prawdziwymi, dużymi projektami. Mówię tu o 25 projektach budynków, które mają przynajmniej 20 000 metrów powierzchni użytkowej. Dla zobrazowania powiem, że to są projekty, nad którymi pracuje duży zespół wielobranżowy, 1,5 roku, czasami 2 lata. No i co, właściwie nie wyjeżdżałeś z kraju, nie musiałeś wyjeżdżać z kraju, postanowiłeś, że utworzysz firmę w Gliwicach. A macie też jakieś kontrakty zagraniczne, czy tylko krajowe? Nie ciągnęło mnie nigdy do pracy za granicą. Już w trakcie studiów podjąłem pracę w biurze projektowym. Byłem wtedy młodym człowiekiem, zaczynałem, więc pierwsze moje prace polegały na przerysowywaniu, wprowadzaniu do CAD-a projektów, które stworzyli doświadczeni projektanci na deskach jeszcze kreślarskich. To można powiedzieć, że to była taka pierwsza rewolucja technologiczna w trakcie mojej kariery. Dzisiaj prowadzę już własną firmę, tak jak powiedzieliśmy, doświadczoną już firmę, która przechodzi w tej chwili drugą rewolucję technologiczną, to jest BIM. Wprowadzam firmę właśnie w tą drugą rewolucję, czyli w BIM. To kiedy nastąpił ten moment, że tak na poważnie zacząłeś myśleć o BIM-ie? To były jakieś wcześniejsze doświadczenia, potrzeba, czy po prostu patrzenie w przyszłość? Ten moment mogę określić jako był to rok 2011, to był projekt dużego biurowca Green Horizon w Łodzi dla firmy Skanska. Projekt był dwuetapowy. Pierwszy etap zrealizowaliśmy tradycyjną metodą, czyli można powiedzieć w płaskim CAD-zie. Budynek powstał, na dachu niestety powstał labirynt instalacji, nie było dostępu do stref serwisowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję w zespole projektowym, że użyjemy tego narzędzia nowego wtedy, jakim był BIM. Powstał drugi etap inwestycji, no i to okazał się dobry pomysł. Wtedy BIM był przez nas rozumiany jeszcze jako 3D, tylko 3D. Dzisiaj oczywiście BIM jest rozumiany dużo szerzej. To jak jest pełny profil specjalizacyjny twojej firmy? Pełny profil specjalizacyjny to są głównie instalacje, szeroko rozumiane instalacje. Zatrudniamy w firmie CE Group, którą reprezentuję, zatrudniamy 50 inżynierów w instalacjach od wodkan poprzez wentylację, klimatyzację, ale też elektrykę, niskie prądy. No i mamy też również 2 drogowców. To w takim razie rynek infrastruktury też jest w twoim zasięgu? Tak, rynek infrastruktury też. Oczywiście specjalizujemy się, takim core business dla nas to są obiekty kubaturowe. Natomiast infrastruktura związana z tymi obiektami oczywiście po to, żeby zapewnić kompleksową usługę, jest też w naszym zakresie, ale zdarzają nam się też projekty stricte drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czy wszystkie projekty powstają już w 3D? Wśród tych wymienionych wcześniej dużych obiektów to można powiedzieć, że niemal 90% to są projekty 3D czy nawet BIM szeroko rozumiany. Te projekty są, można powiedzieć, że w połowie wymóg BIM-u jest postawiony poprzez zamawiającego, a połowę z tych projektów decyzja o wykorzystaniu BIM-u zapada u nas w zespole. Widzimy po prostu korzyść w tym narzędziu. A jak podsumowałbyś korzyści, jakie płyną z użycia BIM w waszych projektach instalacji? Korzyści z wykorzystania BIM są, można powiedzieć, dwuetapowe. Pierwszy etap to jest etap projektu, kiedy już
powstają pierwsze, zauważamy pierwsze korzyści, natomiast bardzo duże korzyści zauważamy podczas realizacji. Koszty u nas w biurach projektów, koszty to można powiedzieć 80% jest etap projektowania, 20% etap realizacji, podczas którego pełnimy nadzory, poprawiamy błędy, których nie da się uniknąć i szczególnie w tym etapie właśnie realizacji, jeśli popełni się błędy na etapie projektowania, to tutaj mogą powstać bardzo duże koszty. Wykorzystując to narzędzie zauważamy, że potrafimy do minimum zredukować to ryzyko i podczas realizacji te koszty są bardzo małe. A największe wyzwania w przypadku stosowania metodyki? Największym wyzwaniem jest stworzenie tego modelu tak, aby można było go wykorzystywać w pełni. To znaczy od projektu, koordynacji tego popularnego 3D aż po analizy w fazie operacyjnej, w fazie projektowania, aż po dalsze etapy, czyli zaawansowane analizy energetyczne, tworzenie zestawień, kosztorysowanie, harmonogramowanie. Oczywiście wykorzystać go też podczas budowy i na końcu przekazać wiarygodny model, który jest prawdziwym odtworzeniem budynku, przekazać firmie, która spełnia nadzór nad obiektem i go eksploatuje. To jest takie wyzwanie, natomiast na dzisiaj mogę powiedzieć, że są z tym pewne problemy związane głównie z niekompatybilnością oprogramowania. Tutaj przy dużym projekcie kubaturowym pracują często 3 zespoły, duży zespół architektów, konstruktorów, nas, instalatorów. No i potrzeba kompatybilności oprogramowania. Często te zespoły posługują się różnym oprogramowaniem i tutaj jest z tym jeszcze problem. Interoperacyjności. Tak, jest też rola producentów urządzeń i jest ich duża rola, żeby tworzyć biblioteki. Te biblioteki też jeszcze dzisiaj nie są odpowiednio opisywane parametrami. To jest też kolejny problem, żeby stworzyć taki model 7D, powiedzmy. To wymień proszę króciutko 3 najważniejsze twoje projekty, w których wykorzystałeś BIM. Zacząłbym od ważnego dla nas, ponieważ jesteśmy ze Śląska, projektu KTW. To jest taki nasz flagowy projekt, wysoki budynek koło Spodka w Katowicach, 135 metrów wysokości. W pełni zrobiony w BIM, wielobranżowo. Architekci i konstruktorzy również posługiwali się tym narzędziem. Zaniechaliśmy korzystania z płaskiego projektowania. Jak wszystkie rysunki na budowę były generowane z trójwymiarowego modelu. Dało to wymierny skutek na budowie. Dzisiaj trwa budowa i wiemy, że to był dobry kierunek. Drugim projektem jest projekt serwerowni dla Politechniki Gdańskiej. Bardzo duży projekt, 4 MW mocy przyłączeniowej do budynku. Tutaj BIM bardzo dobrze się sprawdził w naszej koordynacji, jako biura instalacyjnego z konstruktorami. Ten budynek okazał się bardziej budynkiem przemysłowym niż użyteczności publicznej ze względu na duże obciążenia, dużą ilość instalacji o dużych przekrojach. Bardzo dobrze BIM sprawdzał się w koordynacji z konstruktorami, rozumieliśmy się nawzajem. No i ostatni projekt, może najbardziej zaawansowany, jeśli chodzi o wykorzystanie metodyki BIM, to jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. W tej chwili trwa przetarg na generalnego wykonawcę. Tutaj zamawiający od samego początku postawił bardzo jasne i duże wymagania w stosunku do modelu BIM-owego. No właśnie, wiele się mówiło o tym projekcie Małopolskiego Centrum Nauki. Przez wielu w środowisku BIM uważany jest za najlepiej przygotowany projekt pod względem BIM. Jaką tam rolę pełniliście? Mam nadzieję, że to będzie też najlepiej zrobiony model BIM, oprócz przygotowanego. Pełniliśmy rolę tutaj projektantów HVAC i projektantów drogowych. Tutaj tak jak wcześniej powiedziałem, zamawiającym był podmiot publiczny. To było realizowane w ramach formuły przetargu publicznego. Zamawiający od początku postawił bardzo duże wymagania. Tutaj można się posłużyć hasłem 7D, to rozumianym poprzez 3D odzorowanie w przestrzeni, 4D jako kosztorysowanie, 5D analizy energetyczne,
6D wykorzystanie modelu w harmonogramowaniu i w budowie. 7D, taki jest zamiar po skończeniu obiektu, przekazanie do modelu dla służb, które będą zarządzały budynkiem. Tutaj no, oczywiście to był duży, skomplikowany budynek też technologicznie, więc model zajął nam sporo czasu, natomiast no, muszę wspomnieć o projektowaniu infrastruktury. W naszym zakresie też były drogi. No, tutaj były spore problemy z oprogramowaniem znanego producenta, które nie do końca sprawdza się do projektowania infrastruktury. Jeszcze nie jest rozwijane w tym kierunku, ale jeszcze widzimy braki. Nie będę pytał, jakiego producenta. A jak sobie radzisz po wywiadzie. A jak sobie radzisz z kadrą? Polskie uczelnie no, na razie niezbyt chętnie wprowadzają BIM do swoich podstaw nauczania, do swoich programów nauczania. Jak w takim razie podnosisz kompetencje swoich projektantów? Tak. Absolwenci, którzy trafiają do nas, mają bardzo małą wiedzę na temat BIM-u. Tutaj racja z uczelniami, jak wiesz, rozmawiam z ludźmi kompetentnymi na uczelni po to, żeby podnieść świadomość potrzeby tego BIM-u u absolwentów. Tłumaczę, że ten BIM jest dla absolwentów później taką kartą przetargową przy zatrudnieniu. Natomiast jak już absolwenci trafiają do naszej firmy, mamy ten komfort, że mamy od jakichś 8 lat stanowisko BIM menadżera w firmie. To jest osoba, która nie projektuje, zajmuje się tylko pilnowaniem standardu modeli i też wdrażaniu nowych ludzi do modelowania BIM. Także tak staramy się przygotować ludzi do projektowania w BIM-ie. No co w takim razie w tym kontekście sądzisz o takich wydarzeniach jak InfraBIM? InfraBIM to impreza promująca BIM i to jest bardzo potrzebne działanie po to, żeby BIM nie pozostał tylko ciekawostką i my z taką umiejętnością. Chcielibyśmy, żeby BIM był narzędziem, które będziemy w stanie łatwo i w ograniczonych kosztach wykorzystywać i żeby ono przynosiło korzyści. Aby to się sprawdziło, musi być działanie od samych uczelni przygotowujących absolwentów poprzez nas, inżynierów, generalnych wykonawców, dostawców bibliotek, czyli producentów de facto, aż po inwestorów. Także tą świadomość musimy budować, no i przez takie imprezy na pewno da się to zrobić. Radku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, dziękuję za ten również. głos w ogóle. Takiej świadomości na temat BIM potrzeba nam naprawdę wśród wszystkich graczy i decydentów związanych z branżą budowlaną. Właśnie na InfraBIM będzie szansa, żeby mogli coś zobaczyć, czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć. Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne wydania naszego InfraStudio.